Dobra, słuchajcie, właśnie doleciałem do Hiszpanii. Jestem w tej chwili w Sewilli i już czeka na mnie autokar, żeby dojechać do Huelwy na Punta Umbra, bo tam właśnie będę mieszkać. Jest tu bardzo ciepło, naprawdę jest ciepło, 33 stopnie, to na co czekałem, bo w Polsce teraz są powodzie i niezbyt przyjemnie. Jest chyba tam 20 bodajże stopni zaledwie. A co do lotu, to lot był naprawdę przyjemny, gładkie lądowanie, przyjemne, nie ma na co narzekać, trochę turbulencji było. No. Z Huelwy wyruszyłem autokarem na Gibraltar, gdzie zrealizowałem swój pierwszy film z tej wyjątkowej wyprawy. Kolejnym celem będzie Hiszpania i Portugalia, ale o tym przekonacie się w kolejnych filmach. Przejechaliśmy granicę z Hiszpanii na Gibraltar i jest przede mną skała gibraltarska. Tam będę się wspinać i tam będą trasy. I jest tu naprawdę niesamowicie pięknie, ale już się spieszę do autokaru i jedziemy dalej. Bardzo ładnie, tu dużo wieżowców, dużo się tu buduje i jest naprawdę pięknie. Idę dalej. Pokażę wam później małpy, ale to jak wejdziemy na wzgórze, bo tutaj ich jeszcze nie ma. Małp na Gibraltarze jest ponad 300. Wszystkie są zaczipowane. Dużo wam jeszcze poopowiadam, ale to później. Generalnie Gibraltar to jest w głównej mierze kolonia angielska. Tutaj mówią po angielsku, jest akcent angielski. No, oczywiście w pół też po hiszpańsku mówią, ale to już jest inna kwestia, do której dojdę później. I tu zobaczcie, jaka armata. Tu wszędzie są mury, grube mury, bo Gibraltar jest otoczony murami obronnymi. Kiedyś tu była wojna, oczywiście. Anglicy przejęli to i się tak skończyło. Gibraltar został przejęty przez Anglików w 1704 roku podczas wojny o sukcesję hiszpańską. W 1713 roku Hiszpania cedowała go Wielkiej Brytanii. Obecny Gibraltar jest autonomicznym terytorium zależnym, z lokalnym rządem, szczególnie ważnym strategicznie w regionie. Spójrzcie, to jest mapa całego Gibraltaru. Wjeżdżało się tutaj przez lotnisko, czajcie to? Przez lotnisko się wjeżdżało na Gibraltar. Generalnie to się rozciąga długo, bardzo długo i daleko. Tu port jest niżej cały. Później tam przyjdziemy. Pan tutaj właśnie mapki wkłada, za które oczywiście trzeba zapłacić. To wszystko to jest cmentarz. Wygląda nieziemsko pięknie. Wygląda jak park. No niesamowicie pięknie. Jest teraz w sumie nie zbyt ciepło, ale tak żeby chodzić w krótkim rękawku, spodenkach, to odpowiednio dobrze jest. No tam już nie wchodzę. Muszę się dotrzymać na wejście na samą skałę gibraltarską, bo tam jest naprawdę wysoko. Nie wiem, czy stąd będzie widać. Ale tu jest sam czubek. Mniej więcej. Wczoraj już się tak nagrzałem przez słońce, że już nie wytrzymuję, naprawdę pali mnie tu wszędzie.
Dlatego każde słońce jakie będzie, to będzie masakra dla mnie, chociaż bardzo mi się chciał jeszcze opalić, bo troszkę się opaliłem, ale nie tak jakbym chciał. Także idę dalej. Spójrzcie, jak pięknie to jest to wszystko obrośnięte. Jestem w tej chwili przy siedzibie gubernatora. Wszystko ładnie obrośnięte. Nawet mają swoją własną palemkę, na której rosną ananasy i tam dalej. Tutaj nie widać, ale są. I bananowce. Jest nieźle. Wojna o planetę małp. No nie no, baba mi a nie, to facet, sorry. Zasłania. No nie, zaraz to podejdzie. Ja pierdzielę. Co tu się dzieje? Gościowi się nudzi. Już myślałem, że do mnie podejdzie. Bo tak się patrzył. Generalnie jest tutaj bardzo, ale to bardzo dużo ludzi i dużo tu się buduje. Dużo wieżowców, głównie wieżowców. Na Gibraltarze mieszka 35 000 ludzi i podobno cały czas populacja tutaj rośnie, nie maleje. No, to pokazuje, jak bardzo jest lubiane państwo przez turystów, przez mieszkańców. No, tutaj taki ryneczek. Spójrzcie, wychodzi się ze Starego Miasta i już wieżowce. Schował się za bramą, pilnuje. Tutaj jakieś instrumenty kogoś leżą, ale widzę, że nie ma właściciela. Spójrzcie, jak się idzie, to tu wszędzie są dziury. Widocznie tu był pewnie jakiś schron i dalej jest, tylko już nieużytkowy, nieużywany, ale na pewno tu chyba jest wejście, więc ciekawe tam pójść. I tu wszędzie, dosłownie wszędzie budują nowe osiedla. Jak budują, to są duże budynki. Nie, to nie są małe, to są duże, wieżowce. W tej chwili jest tutaj astronauta jako małpa. To jest wszystko nawiązane do małp, jako że właśnie tutaj w Gibraltarze jest bardzo dużo małp na wolności. Ale jak wspomniałem wcześniej, one są zaczipowane, potrafią być agresywne oczywiście, więc nie wolno na nie patrzeć prosto w twarz, w oczy przede wszystkim, bo one uznają to jako prowokację i z czego właśnie czytałem. Co jeszcze nie wolno robić, to na pewno dawać im jedzenia. To jest surowo zabronione. Tutaj jest to karane grzywną. Tam bodajże 4,5 tysiąca funtów. Także naprawdę dużo. Przed nami to Monte Muse, która ma wysokość 851 metrów nad poziomem morza. Po prawej stronie, naprzeciwko zatoki, znajduje się port Algeciras w Hiszpanii. Jest to jeden z najważniejszych portów kontenerowych w Europie. Posiada również duży terminal promowy, który zapewnia połączenia z Tangerem i Ceutą. Next, waterfall. Hulajnogi elektryczne są tutaj sprzedawane, wynajmowane tylko z kaskiem. Nie ma innej opcji. A tutaj już mamy wodospad, ten sztuczny. Po opuszczeniu tunelu dotrzemy do Europa Point, drugiego najbardziej wysuniętego na południe punktu w Europie, oddalonego o 22 km od Maroka. Po lewej stronie znajduje się meczet zbudowany w 1996 roku i podarowany przez byłego króla Arabii Saudyjskiej, Fahada ibn Abd al-Aziza al-Saura.
Patrzcie na to. Jak to wygląda. Armata, która się odwracała tutaj wokół. Przy okazji wpadajcie na mojego Instagrama. Tu znajdziecie nazwę moją. Oczywiście link macie też w opisie. Gorąco Was zachęcam. Coś niesamowitego. I przy okazji flaga. Tu widzę niżej taki schron. Widocznie tam był działa i też strzelali, ale to widzę, że wszędzie tak jest tutaj. Tu jest jakaś plama duża. Nie wiem co to jest, czy jakiś wyciek, czy z kanalizacji, czy coś, czy w ogóle tam, czy po prostu to jest piasek. Ale tu, zobaczcie, tu jest rura odpływowa i na pewno ścieki tutaj lądują wprost do oceanu. A tam, spójrzcie, czekajcie, po drugiej stronie jest Maroko, czyli Afryka. To jest niesamowite akurat. I nie wiem, czy Wam pokazywałem, ale to jest flaga Gibraltaru. Właśnie tak wygląda. Tutaj też został pochowany generał Sikorski. Został ten pomnik. On tu walczył. Nawet jest nasz orzełek polski. A ja już wracam do busa, bo właśnie do mnie napisali, że trzeba wracać. I jedziemy teraz już wreszcie do tych głupich, ale jakże mądrych małp. Ale jaskinia robi wrażenie. Ale to zrobili. Spektakularne. Aha, tutaj jest w ogóle... I to wygląda dosłownie jak jakiś anioł. Coś w tym stylu. Spektakularne. Spektakularne. Szok. Ale to jest pięknie zrobione. Dobrze, że muzykę taką fajną jeszcze dali, relaksującą, bo naprawdę oddaje klimacik, na pewno jest. Wow, zobaczcie to. Sala teatralna w skałach. Niesamowite. Wow. A to już z perspektywy całej widowni. Nie wiem jak oddaje kamera, ale to jest naprawdę mocne. Wow. Spójrzcie na to. A? Wow. Ale akcja. Młody. Dobra, słuchajcie, właśnie przeszedłem przez przejście graniczne z Gibraltaru do Hiszpanii. Tam za mną jest skała gibraltarska. Co mogę powiedzieć o tej wycieczce? Było fajnie, naprawdę fajnie, ale czuję niedosyt, ponieważ 4 godziny się jedzie, plus dodatkowe 4 godziny z powrotem, czyli łącznie 8, a wycieczka trwała zaledwie, nie wiem, max też 4 godziny, także więcej byście zobaczyli oczywiście na własną rękę jadąc, no. Ale co zobaczyłem opowiem później.